Cześć, witajcie. W tym tygodniu strasznie ciepło. Dzisiaj 35 stopni. Na dzień jutrzejszy jest zapowiedziane 40. A ja Was zapraszam na wizytę w szklarni po wielkim czyszczeniu. Także zapraszam na film. To jest właśnie ta półeczka z roślinami, którą mieliście zaobserwować na poprzednim filmie, gdy czyściłem szklarnię. Jak widzicie tutaj na przykład są te dwie kliwie, które wysiałem z nasion, z naszej kliwi tej dużej. Teraz już kilku kliwi. Także jak widzicie bardzo ładnie się trzymają, jeżeli chodzi o światło słoneczne, które jest tutaj w szklarni, mi odpowiada i mają znaczny przyrost. Natomiast tu są jakieś dwie kany tegoroczne. Tu jest pomidor, nie Tamarillo, tylko Pepino od Henka. Z pomidora się zrobiła jakaś wisząca roślina, jak widzicie. No a w poprzednim sezonie podzieliłem je, natomiast jednej się umarło, a tu się zrobiła taka jakaś hybryda wisząca. Można pomyśleć, że to nie pomidor, tylko coś innego. Tu natomiast przesadziłem. Kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa. Po prostu próbuję rośliny zapachowe, czy one nie odstraszą mrówek. No i jak widać na tej półce nie za bardzo widzę mrówki, natomiast pod spodem się kompletnie nie przejmują. Tu jest mój cykasik zakupiony w zeszłym roku. Dzisiaj byliśmy w sklepie, był taki duży cykas i on kosztował chyba dużo w każdym bądź razie. Jakaś papryka, następna kana, tam właśnie zakupiony w zeszłym roku i alokazja, kolokazja. Bym musiał zajrzeć w dokumenty, jak się nazywała dokładnie, bo mi wyleciało z głowy. Prawdopodobnie napiszę pod spodem. A tutaj granaty i kolokazja Coal Miner. Także to się wydłużają. Sukcesywnie też, jak widzicie, przesadzam roślinki, po prostu na przykład te palmy trafiły do większych doniczek i powędrowały na zewnątrz, natomiast nie są jeszcze wszystkie przesadzone, które bym chciał przesadzić, no i to tak powoli sukcesywnie idzie ku przodowi. Tu, jak widać, wychylają się powoli, można powiedzieć, wszędzie. Karłatka, tą, którą sadziłem też z jednym z poprzednich filmów. Jak widzicie, można powiedzieć, że praktycznie na razie tutaj nie widać ogonka żadnego i tutaj. Także w dwóch doniczkach nie widać zielonych ogonków. Natomiast reszta bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Tutaj widać efekty. Tu jeszcze dosadziłem następnej karłatki, które w międzyczasie potem puściły ogonki, że tak powiem, zaczęły kiełkować. Tu natomiast te dwie sztuki to są takie najwcześniejsze w tym roku, które gdzieś tam posadziłem, a teraz je po prostu dołożyłem. Tu liczy. Jak widzicie, po zimie bardzo kiepsko wyglądają te liczy. To też nie ma problemu z wyhodowaniem roślin z nasion z reguły, ale za to problemem jest potem je utrzymać. No jak widzicie, ta sztuka puszcza liście, a te to tak na razie wyglądają, jakby się miało im iść ku śmierci. Tu jeszcze następna Pepino od Henka. No tu będę musiał chyba odlać wodę, bo po prostu jeżeli rośliny stoją w wodzie, zależy które rośliny, to też nie za dobrze jest. No i na pewno wszyscy na to czekali. Jak wygląda szklarnia po czyszczeniu, a wygląda w następujący sposób. Się zrobiła, można powiedzieć, salon kan, przynajmniej w tej części, a tutaj jakieś egzotyki typu pomidory, cytryna, figa czy inne. No ale wam powiem, że w tym sezonie zimowym będzie problem po prostu z pakowaniem tych wszystkich roślin z powrotem, bo jako że doniczki cały czas się powiększają, jak widzicie, większość kan przesadziłem do tych wszystkich kwadratowych doniczek, które mam na stanie, natomiast chyba w tym roku znowu sobie zamówię jakieś właśnie te doniczki z Polski, żeby mieć w przyszłym roku gdzie przesadzać.
Można powiedzieć, że to tak było z premedytacją zrobione, że one po prostu były przezimowane w tych małych doniczkach. Ja z tymi kanami nic nie robiłem, nic nie obcinałem, po prostu tak jakby w doniczkach tak zostały. A jak widzicie, w następnym sezonie efekt jest po prostu odjazdowy. Także większość kan kwitnie, też mi się udało niektóre z kan zidentyfikować po ukwieceniu, bo gdy paczka przyszła 2 lata temu, praktycznie 2 sezony temu powiedzmy, to miałem problemy z identyfikacją, bo mi się tam pomieszało, wiecie jak to początkujący, trochę mi się tam pomieszało, gdzieś zaginął opis, czy też ściągnąłem opis, a potem nie wiedziałem od której bulwy to było i tak to właśnie wygląda. Tutaj jest kana Tropical Sunrise, takie piękne pomarańczowe ukwiecenie. Tu w międzyczasie też odłamał mi się kawałek bulwy i oczywiście potem nie zapomniałem, nie opisałem. Teraz dzięki ukwieceniu nastąpiła identyfikacja. No i tu następna, także sobie przejdziemy po kolei. Jest kana Prezydent, takie czerwone ukwiecenie, już wypuszcza następne. A tu jest moja duma, Ice Cream, po prostu w takiej małej doniczce, ale tu go dałem właśnie na taką słoneczną ekspozycję, gdzie jest słońce w szklarni, dosyć długi okres czasu i on, jak widzimy, sobie radzi dosyć dobrze z tego względu, że jeżeli chodzi o tą słoneczną ekspozycję, niektóre rośliny po prostu przez to, że tu się tak dosyć mocno nagrzewa, to cierpią, ale tu jak widzicie w tej chwili się zrobiła echmeowa płeczka, same echme, te, które po podziale, bo 2 trafiły do ludzi, no i tak to teraz wygląda. Mango! O, mango wypuszcza następną generację liści, następne pięterko liści, a tu jak widzimy jest awokado. Tych awokado nie za dużo mi zostało z tego względu, że 3 sztuki nie przetrzymały okresu zimowego. Tak stwierdzam, że awokado nie za bardzo lubi zimne temperatury w okresie zimowym. Jakieś dodatnie owszem, ale takie już +2, jak tutaj bywało w szklarni, to nie za bardzo im odpowiada. O, tu dzisiaj poprzesadzałem jakieś papryczki, jak widzicie. Będą papryczki w tym sezonie i te papryki wyglądają na o wiele większe niż te przed zimą. Jeżeli zainteresowała Was pierwsza część filmu, to ja Was zapraszam na drugą część, której premiera odbędzie się jutro, no i w którym pokażę niektóre skany jak kwitną. Ja Wam życzę udanego, miłego weekendu, żeby pogoda dopisała tak jak u mnie. No i do zobaczenia w następnym filmie, już jutro.